Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj przeprowadzę eksperyment kiełkowania. Dół wiaderka wyłożyłem tutaj papierem, także dół wiadra wykładam papierem. O, w ten sposób to zrobię. Cały dół będzie wyłożony papierem. Teraz to jest sobie jedną ręką ciężko. Przygotowałem sobie do tego celu 4 wiaderka. Ten papier zostanie zwilżony wodą. O. Tak. Także zwilżę go wodą i w każdym wiaderku przetestuję kiełkowanie innej karmy. Więc tak, przetestuję Super Quick z ID. O, to jest taka karma. Nabierzemy kubek, no nie wiem, litr. Tyle wystarczy, to pół kubka wystarczy. Dno zasypane. Druga karma do testów, rozpłodówka Verselagi Master, widać to? Master Branding. Też wezmę, tak wygląda karma. Wezmę pół kubeczka. Pytanie, czy drobna karma ma większą szansę się wykiełkować niż taka gruba? Zobaczymy. Mamy Quicka. Do tego Master Branding. Aby się rozłożyło. Jedna, druga. I tu jeszcze dwie karmy z ID. Tu mam Winter Rust z ID. Te karmy akurat, które mam teraz w domu. I tu dam pierzeniówkę, którą miałem. Sprawdzimy Vlomix 2, też z ID. Zobaczymy, jak to tyle powinno wystarczyć. Tak, bo mi się tu jest Winter.
Ciekawe, jak te karmy będą się zachowywały. Okres rozpłodowy. Chcemy gołąbkom dostarczyć jak najwięcej witaminy E i witaminy płodności. Prosty sposób, najprostszy sposób to zakiełkować ziarno. Mam tu takie miski od moich dziewczyn. Najprostsza pszenica. O, pszeniczka. Zwilżona wodą. Bardzo ważne w okresie lęgowym są gryty. Nie robię w ten sposób, że różne rodzaje grytów mieszam razem. O, tu jest MM-ka, gryt, nawet tu jest tego Dr. Marien, ten proszek mineralny jest tu, o, w dole wapnowy od ID, to jest takie wapno, kalcium, jest ID z anyżem. Także to jest całe, ja to sobie wymieszuję, kilka rodzajów grytów, mieszam je razem, a jak są młode, to dodaję do tego tajny składnik, ponieważ gołębie jak wściekłe wcinają gryt, daję do tego tajny składnik i wtedy rozrzedzam taki gryt mlekiem w proszku. Bebiko, najtaniej takie, po prostu żeby one wtedy pobierają gryt i mniej soli wtedy zażywają, bo ten gryt jest rozrzedzony i nie szkodzi tym gołębiom. Albo kupuję dla dzieci Bebiko po prostu takie dla rocznych dzieci i dodaję, albo po taniości to mleko w proszku i wtedy mniej tej soli jedzą. No wiadomo, białeczko z tego się im przydaje, także super sprawdza na okres rozpłodowy. Przed rozpłodem, żeby samiczki tam się naładowały, to mają taki gryt, a później od razu mówię, bo różnie ludzie, jedni już mają lęgi, jak te gołębie mają, chcą dużo tego grytu, to dokładam mleko w proszku po prostu. Zaczynają pojawiać się kiełeczki. Przemyłem ziarno, przepłukałem, czyli nalałem wody, przemyłem ziarno, żeby po prostu się nie robił grzyb, także przemywam i myślę jeszcze 1-2 dni, ale widzimy, o, wszystko puszcza kiełeczki. Takie kiełki zawierają mnóstwo witaminy E, czyli super taka karma kiełkowana do podawania gołąbkom przed rozpłodem. Naturalna witamina E, naturalne kiełeczki, o, można zobaczyć. Poczekamy jeszcze troszkę, 1 lub 2 dni, kiełeczki porosną, będzie super. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, o, pszeniczka puszcza kiełeczki, także jeszcze 1-2 dni i faktycznie będzie do skarmienia. Co mnie martwi, troszkę inaczej tu chciałem skiełkować tą karmę, że tu w ogóle ciężko, jakieś takie kiełeczki jest, coś kiełkuje, ale powiem szczerze, nie wiem, jakoś nie wychodzi mi skiełkowanie tej karmy, nie za bardzo mi te kiełkowanie. Pszenica ładuje jak wściekła. Tu się by wydawało, że powinno być wszystko ok. A tu kiełki się nie chcą pojawić. To jest problem. Tu widziałem parę kiełeczków w ryżu chyba. Wydawało mi się, nawet lepsze podłoże to będzie do kiełkowania. Chyba to zrobię z tą karmą tak samo jak z tą pszenicą, bo coś mi się to dziwnie nie podoba. Zmieszałem tutaj we wiadrze
wszystkie te karmy, które mam, i powiem szczerze, bez podkładu, to jak pszenicę skiełkowałem, tak spróbuję tak samo skiełkować tą karmę, bo coś mi się to nie podoba, coś mi się nie podoba, to kiełkowanie. Nie wiem, nie umiem tego zrobić. Może teraz się uda. Za parę dni zobaczymy. Pszenica mi tak skiełkowała, a to w tym samym miejscu zobaczymy, czy to skiełkuje. No i tutaj mam naturalną witaminę E, czyli skiełkowana pszeniczka. Naturalna witamina. Takie porcje kiełkuje. I jak wiadomo, witamina E jest super w rozpłodzie i kiełki właśnie zostają podane do zjedzenia gołąbkom, także dostają to gołębie przed okresem łączenia w pary, żeby zasilić je witaminami. O, widać kiełki i to dostaną gołąbki do zjedzenia. W tym samym czasie wydawało mi się, że te podłoże i wszystko fajnie zrobiłem. Tu jest skiełkowana karma na tym podłożu. Jak widać, tutaj kiełki są. Przy czym, co zauważyłem, to kukurydzę akurat nie kiełkują. Tu jest ryż. O, to te ziarna najbardziej mi skiełkowała ta karma Winter. Tu są kolejne karmy. To kukurydze nie kiełkują. Tu jakieś te inne ziarna, grochy, akurat o grochy, fasolki kiełkują. Słoneczniki też jakby nie kiełkowały. Taka gruba. O, widać, grochy kiełkują. Kukurydza, no może kukurydza dłużej potrzebuje do skiełkowania. I tu ostatni, grochy. To jest konopia? Co to jest? O, tak wygląda. Najlepiej to mi skiełkowała ta karma Winter. Najlepiej z wszystkiego to skiełkowała pszeniczka. Do porównania pszenica dość fajnie nakiełkowała. Tak więc tu jest karma bez pszenicy zakupiona. O, tak wygląda ta karma. Widać? Czasami ktoś pyta, po co ktoś kupuje karmę właśnie taką bez pszenicy. No bo łatwo dostać u rolnika pszenicę. I dołożyć do tej karmy. Możemy tanio sobie kupić, czym na wsi ludzie mają swoje. I myślę, że to jest chyba najprostszy sposób dać tych witamin, bo kiełkowanie ogólnie kukurydzy i innych ziaren wydaje się trudne. Najprościej po prostu skiełkować tą pszenicę. Zawsze się ją kiełkowało i dlatego to jest najprostsze. Trochę nie warto kiełkować innych ziaren. I łączę właśnie karmę tą bez pszenicy. O.
I do tego dam kiełki i tak po prostu będzie, dwie porcje kiełków, znaczy jedna porcja kiełków. W ten sposób gołąbki dostaną. Tak powstaje, można powiedzieć, ta karma rozpłodowa, którą właśnie zostaną poczęstowane gołąbki. Dwa kubki karmy bez kukurydzy i bez pszenicy i do tego moje kiełeczki, które sobie przygotowałem i wymieszam. I taką mam gotową karmę. Jeszcze teraz każdy będzie pytał, co to za karma jest. No zaraz pokażę. Zakupiłem sobie karmę partnera. Przy czym to jest właśnie karma bez pszenicy i bez kukurydzy, bo zamówiłem sobie trochę tej karmy do przetestowania. Tutaj karmę właśnie Pawła Mędrysy. Chciałem zobaczyć na żywo, jak ona wygląda, więc po woreczku sobie zamówiłem, a żeby wysyłkę mieć gratis, teraz właśnie była mi potrzebna karma bez pszenicy, ponieważ własną pszenicę mam od rolnika. Wymieszam sobie i zrobię moją mieszankę. Tak przygotowana karma jest podawana gołąbkom. Jest odpowiednia ilość witamin, żeby gołąbki ją zjadły sobie. Tu są samczyki i właśnie, żeby poprawić im witaminki, dostaną i one sobie zjedzą. Wszystko dokładnie, jak widać. Wszystkie gołębie właśnie przed parowaniem przez kilka dni dostaną witaminki, troszkę lepszą karmę, bogatszą. I są zadowolone, jedzą sobie, widać. Także ostatecznie też muszę pokazać, tu jest karma ID, która skiełkowała. Kukurydzki też skiełkowały. Przy czym te kukurydze to najdłużej kiełkują i powiem szczerze, kiełkowanie tak całej karmy, żeby podawać gołębiom, to się nie za bardzo opłaci. Najwygodniejsze jest właśnie skiełkowanie pszenicy. O, tu jest kukurydza, która puściła kiełki, kolejne dopiero się rozbijają. Te kukurydzy potrzebują więcej czasu. Widać, że się ożywiają,
ale sam eksperyment karma kiełkuje, ale co do właśnie kiełkowania jej, żeby podać witaminy, najwygodniej jednak skiełkować zwykłą pszenicę i za dużo zabawy z taką gotową mieszanką, żeby ją kiełkować. Także przygotowuję gołąbki do parowania. Staram się im dostarczyć naturalnych witamin w postaci kiełkowanych ziaren, ponieważ one zawierają witaminy, minerały, witaminę E, nawet produkuje się z kiełku pszenicy olejek witaminą E, przynajmniej kiedyś taki się produkowało i podawało, więc kiełkuję najprościej tą pszeniczkę, przez kilka dni dostaną to gołąbki, do tego gryty, żeby samiczki były zaopatrzone też w odpowiednie minerały, żeby właśnie fajne jajeczka zniosły. Także kiełkując pszenicę najlepiej to wychodzi, najprościej kiełkując karmę. Tam zrobiłem eksperyment, chciałem sprawdzić kiełkowanie karmy, którą posiadam. Ona ostatecznie później mi skiełkowała, przy czym właśnie niektóre ziarna wymagały dłuższego kiełkowania. Wiadomo, dlatego najwygodniej jednak jest tą pszenicę skiełkować. Tam już potem straciłem trochę cierpliwość i po kilku dniach, zresztą to pokazałem, w końcu ta karma skiełkowała z tych grubych ziaren, ale ta praca jest większa dużo, więc dla celów właśnie, żeby dostarczyć witamin, to polecam tutaj kiełkowanie właśnie pszeniczki. Myślę, że tak samo jęczmień czy te nasze proste ziarna najprościej skiełkować, najlepszy z tego będzie efekt i po prostu pomieszać z karmą gotową. A ja chciałem po prostu też sprawdzić, jak kiełkuje, czy w ogóle kiełkuje ta karma kupowana. Akurat u mnie skiełkowała, choć kukurydza potrzebowała więcej czasu. Pokażę też, jak przebiega leczenie tutaj tego guza. Tak jak pokazywałem na wcześniejszym filmie, przywiązałem to nitką, o, i to się od ciała jakby odrywa. Ta część powinna uschnąć, tak to wygląda. Tak to wygląda, że powolutku mam nadzieję ten cały guz po prostu odpuści. Trochę nitkę wziąłem złą, bo tamta się urwała. Ostrzejsza nitka by to lepiej odcięła, ale stopniowo myślę, że tego problemu się pozbędę. Także tutaj samiczce nic nie jest wesoła, tylko że taki nieprzyjemny guz jej urósł. A oprócz tego to jest w świetnej kondycji, paruje się. No i tutaj też chciałbym się odnieść do komentarza, bo tam mojego szaleńca ktoś chciał, żebym pokazałem go na krótkim filmiku. Dostałem taki komentarz od kogoś, kto twierdzi, że posiada linię tych gołębi, że od nich go zakupiłem, więc muszę to zdementować. Nazwa szaleniec powstała przypadkiem przez zachowanie tego gołąbka, przez zachowanie szaleńca. Nie ma nic wspólnego jakby, że wzięła się od jakiegoś nazwiska czy nazwy, więc niestety spotkałem się z faktem podszywania się. Tutaj widać w komentarzu, który dostałem pod jednym z filmików, jakby ktoś w pewien sposób tutaj komentuje to, wprowadzający w błąd, o tak to powiem. Także akurat nie ma to nic wspólnego z nazwiskiem hodowcy, czyli imię mojego najlepszego gołębia nie ma nic wspólnego. Nie zostało ono mu nadane przez to, że wywodzi się od hodowcy o takim nazwisku. Także spotkałem się nawet z filmikiem, jak ktoś tam mówi, że sprzedaje dzieci szaleńca, które ode mnie nabył. To też jest nieprawdą, bo akurat ci hodowcy,
którzy nabyli, to dopiero było ostatnio i na przykład synów szaleńca nikt nie posiada. Wnuki owszem i dalsze pokolenia, ale tutaj jakby troszkę ktoś tam świadomie lub nieświadomie wprowadzał w błąd. Także skomentowałem tutaj hodowcy, udostępniam tutaj ten komentarz, który jest widoczny tam właśnie pod filmikiem, gdzie prezentuję właśnie mojego szaleńca. Hodowca może nie był zorientowany, może ktoś z rodziny czy coś takiego, bo tu odpisał później kolejny raz, że jeśli się myli, to przeprasza, więc, ale na wszelki wypadek wolałem to zdementować. Dziś realizuję wysyłkę gołąbka dla subskrybentów. Tu jest nakrapiany. Myślałem, że to będzie samiczka początkowo, ale to się rozrosło, że może to być faktycznie jeszcze samczyk. Jest to wnuczek Pitbulla 777 po synie Pitbulla 77, Rudy Van Recht, a z drugiej strony po podwójnej wnuczce Pitbulla 777 Rudy Van Recht. Także wnuczka do Pitbulla, podwójna wnuczka i podwójna wnuczka jest parowana na syna Pitbulla, także super, myślę, połączenie. Będzie wysłany ten dla subskrybentów, dla zwycięzcy konkursu, tam było losowanie przedstawione, i drugi będzie wysłany młódek z aukcji charytatywnej. I drugi z aukcji charytatywnej, właśnie jeden się podał, tutaj ten się bardziej szymelek wyszedł, bojowy bardzo, było widać go na moich filmach, wylicytował go kolega Kazimierz, no i dzisiaj będzie do niego ten młódek wysłany, karta własności i też właśnie ten sam tutaj rodowód z Pitbullka, także jest pakowany i młódeczek będzie bojownik wysłany. Także gołąbki są zapakowane i będą dzisiaj do kolegów wysłane. A na rozpłodzie gołąbki zaczynają znosić jajka. Jedne już mają jajka, jedne znoszą. Tutaj samiczka stara, córka 901, a ojciec z linii szelensów jeszcze. Szelensy miałem od jakby z pochodzenia Maćka Smolisa, od Dębica czy coś takiego. Kapitalne oko u babci, także zaczynamy rozpłód. Rozpłodowe gołębie jakby już są w trakcie tego rozpłodu, więc tutaj te kuracje witaminkowe też dostały, a gołębie lotowe dostaną właśnie wszelkie te witaminy naturalne, żeby je przygotowywać właśnie do rozpłodu. Gryty, bo problem czasami bywa potem po znoszeniu jajek, samiczki muszą nazbierać na te jajka wapno, witaminy, po prostu żeby ta skorupka jajka i wszystko było zbudowane, więc trzeba zadbać, dlatego są tutaj te suplementy podawane tym gołąbkom, żeby o wszystko to grało. Ponieważ mam więcej samczyków, to są samczyki, które zostały luźne i można je sobie nabyć, także ewentualnie pary z gołębnika rozpłodowego. Tutaj przedstawię tego samczyka, numerek 1161 028 21 rok, ale bardziej szczegółowo będę właśnie takie samczyki prezentował na drugim kanale, gdzie hodowcy dostaną tam linka do tego filmiku, po prostu żeby tutaj nie przedłużać, a jest dużo zapytań, więc jakieś młodziki, pary czy samiczki po prostu będą prezentowane w innym miejscu głównie, żeby to było wygodniej,
A co teraz u mnie dzieje się na gołębnikach? Jeszcze sprawy związkowe. Mieliśmy zebranie ostatnio zarządu. W związku z tym, że będzie walne zebranie oddziału. Sezon zbliża się wielkimi krokami, więc trzeba wszystko przygotować. Tak właśnie wygląda przygotowanie do sezonu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, komentarz, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wtedy będziecie na bieżąco, a ja po prostu będę stopniowo publikował, co u mnie się w hodowli dzieje, na jakim jestem etapie. Dobry lot, pozdrawiam.